Witam widza. W jednym z ostatnich odcinków mówiłem, że pokażę, jak zrobić pizzę. Zrobimy dzisiaj pizzę taką bardzo prostą, którą każdy może zrobić w domu. I tutaj właśnie zaraz obejrzymy sobie produkty, które są potrzebne do zrobienia takiej pizzy. No i najważniejszym produktem, no to od razu powiem, że jest ciasto. Ciasto jest w pizzy najważniejszą rzeczą i to od ciasta tak naprawdę zależy, czy pizza jest smaczna, czy nie. No oczywiście najlepiej ciasto jest robić samemu w domu, takie zgodne z włoską recepturą. Natomiast powiem od razu, że jest to ekstremalnie trudna rzecz zrobić takie ciasto, to trzeba mieć naprawdę lata doświadczenia. Ja tak jak mówiłem w tamtym filmie, bawię się w robienie pizzy już tak mniej więcej 12, pewnie ze 13 lat. No i ja zrobię taki film, znaczy są już filmy u mnie na kanale właśnie z zrobienia takiej włoskiej neapolitańskiej pizzy, natomiast tam nie podawałem tych szczegółów, wszystkich poszczególnych kroków, ilości składników, jakie trzeba dodać na przykład, żeby takie ciasto zrobić. Natomiast od razu powiem, nawet jak ja to podam, to i tak ja trochę takie ciasto robię na czuja, no bo tam jest tyle czynników, które wpływają na to, na ten proces dojrzewania tego ciasta, chociażby temperatura otoczenia ma na to wpływ, twardość wody też ma na to wpływ. No więc podam, natomiast pewnie, no mówię, jest bardzo ciężko w domu zrobić taką prawdziwą neapolitańską pizzę. Zrobimy sobie dzisiaj taką pizzę, którą naprawdę każdy może sobie zrobić w domu. Dobra, zaczynamy. Czyli tak jak powiedziałem, najważniejsza rzecz jest ciasto. W ogóle tak, wszystkie te produkty, które dzisiaj zobaczymy, można dostać w Biedronce. Także gdzieś tam każdy na pewno w zasięgu ma Biedronkę. I zaczynamy. Pierwszy, najważniejszy produkt, no to właśnie jest ciasto. Tu jest gotowe, no pewnie zaczniecie się śmiać, on z gotowego ciasta pizzę robi. Natomiast to nie jest taki blat, jakie tam, nie wiem, 10 czy 15 lat temu były dostępne, takie mrożone blaty. W ogóle to zupełnie coś innego. To jest produkt wyprodukowany we Włoszech. I ja tutaj czytałem skład tego produktu i też jak to jest robione. To jest normalne, takie prawidłowe, nawet spód jest właśnie fajnie upieczony. No wiadomo, tak, najlepiej by było zrobić samemu takie ciasto, natomiast słuchajcie, ciasto takie zrobić zgodnie z włoską recepturą, to mówię, to jest bardzo trudno. To sobie kupcie taką właśnie pinsę, to będzie pizza właśnie w stylu takim rzymskim. No różne są rodzaje pizzy we Włoszech, tak? Jest pizza napolitańska, no to tutaj będzie ciężko kupić gotowe ciasto na taką pizzę napolitańską, ona zazwyczaj jest super cienka. To ta pinsa, ona zawsze jest taka grubsza, więc tutaj właśnie mamy takie gotowe ciasto, właśnie tą pinsę, także to jest dobry produkt. Ja tego już używałem kilkukrotnie i to jest dobre, smaczne ciasto, także to spokojnie możecie kupić. Wiem, że w innych sklepach też są, widziałem. Nie testowałem tego, nie wiem, natomiast to mogę polecić i to spokojnie możecie kupić i z tego wyjdzie naprawdę dobra pizza. Co mamy dalej? No my na przykład lubimy właśnie pizzę z salami. Możecie kupić sobie też szynkę prosciutto, na przykład jak ktoś lubi. Z salami będzie miała też fajny smak. Można kupić takie salami. My dzieciakom to na przykład takie kupujemy salami, te takie właśnie naturalne. Ja też lubię, nawet nie wiem, to chyba z innego sklepu jest to, co tutaj teraz pokazuję. Nie wiem nawet z jakiego, nie pamiętam gdzie to było kupione. Tu są 3 rodzaje salami, jest Napoli, jest takie, nie wiem, jak ktoś nie umie za bardzo po włosku wymawiać, jakieś chyba Ungherese i jeszcze jest spianata. Ja bardzo na przykład spianatę lubię. Ta spianata to jest taka właśnie kiełbasa włoska, no ma taki fajny, lekko pikantny smak. Także z takich będziemy robili. No i tutaj też w Biedronce dostępne właśnie mozzarella. Od razu powiem tak, naprawdę nie kładźcie innego sera na pizzę, tylko i wyłącznie mozzarella. Inny ser się po prostu nie nadaje. Już nie będę teraz tego wszystkiego tłumaczył. To jest dobry ser, akurat tutaj mozzarella light, taka właśnie mniej kaloryczna. Też ktoś tam się będzie śmiała, mozzarella light powinna być taka. No ja wiem, to wszystko znam. Są te mozzarelle z mleka bawolego, di bufala, są różne te mozzarelle, to wszystko znam, robimy z takich produktów też pizzę. Ja taką pokazuję dzisiaj najbardziej prostą, taką, którą każdy po prostu sobie może w domu zrobić i która naprawdę będzie smakowała bardzo dobrze. To będzie naprawdę pizza na takim poziomie, w restauracjach często dużo gorsze serwują, wyroby seropodobne kładą na pizzę, bo jak się robi tę pizzę i się je i różne te sery właśnie się smakuje, właśnie te różne gatunki serów mozzarella, no to potem jak się idzie do restauracji, jest produkt seropodobny zaserwowany, nawet w dobrej, niby takiej włoskiej, bywało, że brałem, jak gdzieś tam byliśmy, bo dzieciakom się chciało, no to mi się śmiać po prostu z tego chce. Także to, co tu zrobicie w domu z tych produktów, to i tak często jest lepsze.
niż w tych pizzeryjkach, co jest serwowane niektórych. Co jeszcze tu będzie potrzebne? Passata pomidorowa, bo oczywiście też sos będziemy sami robili. No i też tutaj właśnie kupiona w Biedronce ta passata pomidorowa. Tu mamy jeszcze erytrol, może być zwykły cukier. Ja powiem potem, do czego ten erytrol jest potrzebny, za chwilę się dowiecie. No i mamy taką zwykłą przyprawę też w każdym sklepie do dostania do pizzy. I mamy jeszcze paprykę wędzoną, słodką, mieloną. Ja jeszcze tutaj dzisiaj mam pomidory sherry i cebulę czerwoną, bo ja mam ochotę właśnie na taką też trochę z dodatkiem warzyw. No właśnie taką, coś takiego jak tu jest narysowane, że z pomidorkami sherry na wierzchu. No i oliwa z oliwek też nam się przyda. Dobra, czyli tutaj produkty wszystkie zobaczyliśmy, co jest do kupienia, wszystko do dostania, wszystko nie kosztuje wiele. To przełączam się na drugą kamerę i zabieramy się za robienie tej pizzy. Okay. Ja mówiłem wtedy w tym wcześniejszym filmie, że pizzę maksymalnie zrobimy w 10 minut. No i tak właśnie to będzie, natomiast jest jeden krok, który trochę dłużej czasu zajmuje, natomiast to jest taki krok bezobsługowy. No tylko tyle, że trzeba sobie wcześniej zacząć ją po prostu robić, bo jeżeli ktoś ma ochotę już teraz, to za 10 minut nie będzie. No właśnie przygotowanie tego sosu pomidorowego, tego własnego sosu na pizzę, no tu trzeba chwilę poświęcić, bo pierwszy krok właśnie, od czego zaczynamy w zrobieniu takiej pizzy, to tak, bierzemy tą passatę, wlewamy to tutaj do garnka sobie. No, można jeszcze wodą przepłukać i tutaj sobie to później zrobię. No i dodajemy trochę tam oliwy z oliwek. Ja na oko dodaję, ale teraz dodam tutaj, żeby było widać ile. Powiedzmy ze 2 albo 3 łyżki zaraz wlejemy i zobaczymy. Oliwę, no to my przywieźliśmy sobie z Włoch, ale to wystarczy kupić jakąkolwiek, byle była extra virgin, po prostu z pierwszego tłoczenia na zimno. No dobra, dodamy 3 łyżki. To sobie mieszamy. I zostawiamy, jak to nam się doprowadzi do wrzenia, to po prostu trzeba zostawić ten sos sobie tutaj, zredukować moc kuchni albo tutaj przykręcić trochę ogień, jak ktoś ma gazową kuchenkę i zostawić to tak, myślę, że na około 30 minut, żeby to sobie troszeczkę się zredukowało. Chodzi o to, żeby ten sos nie był taki wodnisty, tylko żeby był intensywniejszy smak, żebyśmy nie lali tak dużo sosu na pizzę. Ale żeby był wyrazisty smak sosu, to ja zawsze redukuję po prostu, czyli odparowuję wodę. No około 30-40 minut, ja to też zawsze na oko robię, po prostu zobaczymy później, jak ten mój sos będzie miał konsystencję. On musi mieć po prostu istotnie gęstszą konsystencję po prostu, żeby ten smak był wyrazisty i żeby się tak nie rozlewał nam po tym cieście. To nam się musi zredukować. I teraz jak ja doprawiam, no bo też to jest sam sos, 100% sos passata pomidorowa to jest po prostu, czyli tutaj jest sam smak tylko pomidorów. Teraz tak, można dosolić trochę, ja nie dosalam, bo jakoś staram się mniej trochę soli używać i tak mamy kubki smakowe właśnie, że nam tej soli wystarczy, bo tutaj w tej przyprawie do pizzy, w tych gotowych przyprawach zawsze jest trochę soli. Natomiast ja tutaj daję sekretną rzecz, która tutaj podbicie smaku nam zrobi. Natomiast to też jest opcjonalne, no ale to musicie spróbować, zrobić raz z tym, raz bez. No ja daję tutaj taką na jedną taką passatę daję jedną taką łyżkę erytrolu, czyli cukru też zwykłego, jak dacie, to będzie ok. No i to jakieś tam podbicie smaku robić, to znaczy tak, też ktoś powie tak, dodał cukru do sosu pomidorowego, przecież to zaburzy smak. Słuchajcie, w tych różnych pizzeriach włoskich, ci szefowie wszyscy kuchni, pizzaiolo i te ciasta, różne receptury, one są troszeczkę zmieniane, podkręcane. Ja rozmawiałem na przykład z właścicielem restauracji dobrej włoskiej, on na przykład, słuchajcie, powiedział mi, no bo też sobie rozmawialiśmy, mówię, że robię pizzę tyle lat i tak dalej, fajnie sobie pogadaliśmy. No i na przykład on mi powiedział, że on ciasto jak na pizzę robi, to po prostu zamiast wody daje mleko. Autentycznie mleko, świetna restauracja, dobra, klienci chwalą pizzę. No czemu on tak robi? No po prostu wiecie, taka naprawdę plain pizza włoska
jakby, wiecie, jakby wszyscy taką samą po prostu robili i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że jak tam są jakieś konkursy i tak dalej, no to ci pizzaiolowłosy to oni robią według absolutnie rygorystycznych, tradycyjnych receptur. No ale to niektóre restauracje właśnie próbują jakoś podbić smak, coś zmienić, żeby ta pizzerka troszeczkę inaczej smakowała minimalnie, żeby czymś ta restauracja się wyróżniała i właśnie są takie sztuczki. Ktoś trochę do sosu na przykład dorzuci, tak jak ja tutaj na przykład, gdzie to naprawdę nie będzie jakoś słodkie, bo tu tyle kwasu jest w tej pasacie, że to naprawdę bardzo delikatnie zmienia nam smak, ale już takie jest, wiecie, jest podbicie jeszcze, jak tam sól trochę pójdzie na te ciasto i salami jest trochę słone, no to w połączeniu z tym zrobi coś taką, no mówię, jakieś podbicie smaku zrobi, no to wedle uznania, tak? Ktoś może chcieć dodać, to doda, ktoś nie, ja po prostu pokazuję taką, jak ja robię. Prosto to jest do zrobienia w domu, natomiast jak sobie to zrobicie, to też właśnie mam nadzieję, że sobie spróbujecie zrobić taką pizzę. Zachęcam szczególnie męską widownię, żeby spróbowała. No można zaskoczyć, nie wiem, żonę, dzieciaki, że się umie coś fajnego zrobić. U nas dzieciaki to zajadają się, no wiadomo, neapolitańską też się zajadają, uwielbiają, ale taką też jak nie ma czasu, bo to wiecie, to czasochłonny proces jest, zrobić te ciasto, ono musi dojrzewać dobę na przykład albo 2 doby. Minimum powiedzmy, nie wiem, 6-8 godzin takie ciasto, to jest absolutnie minimum. No to już jest większe planowanie i w ogóle więcej czasu na to wszystko schodzi. To się robi bardzo szybko, jedynie tylko ten krok właśnie, że ten sos. Ja w ogóle, wiecie, sos to ja mam często na przykład porcję sosu zamrożoną, bo właśnie to jest też fajne, że jak zrobicie sobie taki sos, można sobie nawet 2 butelki tutaj tej pasaty wlać, to potem można sobie odmierzyć do jakiegoś słoiczka na przykład na takie 2 pinsy czy 3 i zamrozić sobie na przykład taką porcję i za 3 dni na przykład wyjąć tylko z zamrażarki, macie gotowy sos od razu i wtedy od początku do końca 10 minut zajmuje zrobienie takiej pizzy. Co ja mówiłem, bo mi się wątek urwał. Aha, no że można sobie poeksperymentować, tak? Można sobie przyprawić, tak? Tą pasatę można trochę inaczej. A, mówiłem też, że właśnie, że zachęcam męską widownię, żeby spróbowała, poeksperymentowała właśnie z gotowaniem. No jest duża satysfakcja, jak się coś takiego zrobi. Nie wiem, żonie smakuje, czy dzieciakom smakuje. I wiecie, zrobiliście to sami. Nie kosztowało to, nie wiem, dużo czasu i jakiegoś wysiłku, a jakaś tam satysfakcja jest, prawda? Że dzieciaki na przykład będą mówiły, że nie wiem, mój tata robi najfajniejszą pizzę na przykład w domu. Dobra. No dobra, tyle. To na razie robimy pauzę. Zostawiamy tutaj to, niech to się gotuje. Zaraz zmniejszę moc kuchni. No i potem wrócimy, jak już sos będzie gotowy i wtedy zacznie się już właściwy proces robienia pizzy. Dobra, lecimy dalej. Sos nam się redukuje. W tym czasie zabieramy się za mozzarellę. Ja już sobie mozzarellę wszystkie wyjąłem. Tą zalewę wylałem. Kroimy sobie w kostkę mozzarellę. Też jest ważny krok, którego nie można pominąć. Dlatego, że jak ten krok byśmy pominęli, no to na pewno nam pizza nie wyjdzie nam ta pizza. Co my teraz będziemy z tą mozzarellą robić? No będziemy tą mozzarellę, tak ją pokroimy. To wstawimy ją do lekko nagrzanego piekarnika i co chcemy osiągnąć? Chcemy osiągnąć coś takiego, żeby ta mozzarella się po prostu nadmiaru wody pozbyła. Po co to się robi? To się robi dlatego, że jakbyśmy taką mozzarellę prosto z paczki wyjętą położyli na pizzę, no to ona całą tą wodę wypuściła na pizzę i po prostu ciasto by tym nasiąknęło, zanim by ciasto się zdążyło podpiec, zrobić takie chrupkie. No i właśnie na każdą pinsę jedną dajemy 2 mozzarelle. Ja tyle daję. Co by się wydarzyło? Wydarzyłoby się coś takiego, niestety często w dobrych restauracjach tak się dzieje, że mają duży przemiał, nie przygotują sobie tych składników i wtedy ciasto jest po prostu kapciowate, jest mokre. Na pizzy stoi płyn, stoi woda. Ja w ogóle takiej pizzy to bym nawet nie zjadł, jakby mi w restauracji podali, gdzie ciasto by nie było chrupiące, w środku puszyste. No bo to jest w ogóle nieprawidłowo pizza zrobiona kompletnie. Taka zupa na pizzy by była.
Część by była zupa na pizzy, część te ciasto by po prostu ten płyn przyjęło i to ciasto byłoby takie jak gumolit po prostu, no nie byłoby dobre. No. Także tutaj robimy to w sposób mega profesjonalny, tak jak się powinno zrobić. Skrajamy w kostkę, zaraz lekko podgrzeję piekarnik powiedzmy do temperatury 55-60 stopni i ona sobie, ta mozzarella musi w tym piekarniku poleżakować powiedzmy, nie wiem, też z 20-30 minut, żeby po prostu puściła wodę. To później zobaczymy, jak to wygląda, jak ona puści wodę. To nie chodzi o to, żeby ona się upiekła, bo ona się nie upiecze, ona będzie tylko lekko po prostu ciepła, podgrzana, ale ten płyn po prostu z tej mozzarelli nam wyjdzie i wtedy możemy ten płyn odlać i położymy mozzarellę na pizzę, która już będzie miała mniejszą zawartość wody w sobie. Dobry nóż to jest podstawa jednak w kuchni, jak się coś robi. Ostry nóż przede wszystkim. Się przyjemnie pracuje z takim nożem. Także ten krok też można jak najbardziej sobie zrobić wcześniej, ale no dzień przed, tak jak sos, to jak najbardziej zalecam, naprawdę, bo ten sos tam raczej tak będzie się godzinę, półtorej jednak robił, tak jak ja widzę. Ja zazwyczaj mam sos zrobiony dzień czy 2 dni wcześniej, bo my często pizzę jemy. No to sos to zalecam mocno sobie dzień wcześniej zrobić, po prostu żeby w lodówce powstał, on będzie wtedy rewelacyjny, te smaki się przegryzą. Natomiast nie, no mozzarella to absolutnie nie dzień wcześniej, to tak jak mówię, pół godziny do 45 minut przed po prostu zrobieniem. Trzeba sobie ją po prostu skroić na kostkę, wyjąć trochę wcześniej z lodówki, a nawet można nie wyjmować jej wcześniej z lodówki. I do piekarnika po dwie właśnie tutaj skrajam na każdą z tych pins. Dobrze. Mamy już dwie skrojone, chyba talerze. No, ostry nóż to jest fajna rzecz w kuchni, natomiast trzeba mocno uważać, żeby sobie palca nie uciąć i na ostry dyżur nie jechać na szycie. Także ja jakoś tutaj strasznie nie świruję z tym nożem. Pizza, słuchajcie, to jest przepyszne danie, fajne, wydaje się, że to jest prosta potrawa, taka naprawdę ultra prosta, natomiast słuchajcie, to jest bardzo skomplikowana potrawa, tu jest tyle niuansów, zobaczcie, pizzę pokazywam ultra prostą, a jest już tyle rzeczy, no bo wiecie, na pizzę przecież nie damy keczupu, tak? Przecież nie walniemy zamiast sosu keczupu. Już zrobieniem tego sosu jest tyle tutaj jakichś właśnie niuansów. No to od razu sobie pomidorki sherry pokroimy. Tak samo właśnie ta mozzarella, tak? Że trzeba wiedzieć, żeby ona tego płynu tyle nie miała. Także to jest w wykonaniu dobra, taka naprawdę mega dobra pizza, która jest przepyszna, fajna, ma fajną konsystencję, chrupkie ciasto. Jest to bardzo trudna potrawa w przygotowaniu. Ekstremalnie trudna, jeżeli jeszcze chcemy sami ciasto zrobić. To trzeba mieć naprawdę dobre produkty. Ja na przykład robię na włoskiej mące ciasto. Ktoś powie, a tam robi na włoskiej mące, przecież na polskiej też bym mógł zrobić. No nie, niestety, słuchajcie, na polskiej mące czasami też coś robię, na przykład robię bułki do burgerów, bo też burgery bardzo lubię robić. Natomiast z polską mąką jest ten problem, że my mamy tylko w Polsce taki parametr jak przemiał mąki, że mąka jest, nie wiem, zerówka,
500 tortowa na przykład, czy 450, natomiast we Włoszech te włoskie mąki, one mają też siłę mąki, tak zwane W. No i też z jakich ziaren są na przykład, czy to jest, nie wiem, ziarno na przykład Manitoba kanadyjskie, czy jakieś inne. No i tak na przykład jak ja na włoskiej mące robię, no to zawsze dokładnie co do grama taką samą ilość wody wlewam i zawsze konsystencja ciasta jest taka sama. Natomiast z polską mąką, no to jest tak, że czasami 10 gramów więcej wody, 10 gramów mniej. Te parametry, te mąki nie trzymają tych parametrów, więc no i też wchłanialność wody, bo w pizzy jest ekstremalnie ważne właśnie to, żeby ciasto jak najbardziej, to wytłumaczę Wam w ogóle, czemu ta ilość wody w cieście, jak będziemy robili pizzę napolitańską, czemu to ma takie ekstremalnie ważne znaczenie, o co chodzi z tą wodą, dlaczego tej wody powinno być dużo. No natomiast właśnie polskie mąki mniej tej wody są w stanie wchłonąć. Znaczy, o co chodzi z tą wchłanialnością wody? Po prostu wlejemy więcej wody. Jak jest kiepska mąka, to się zrobi ciasto jak na naleśnik. Takie lejące się, że łyżką będziemy brali, będzie się przelewało. A jak jest dobra mąka, która ma wysokie W, tak zwane, no to wlejemy dużo wody, jeszcze więcej wody niż na przykład z taką słabą mąką i to ciasto nie będzie lejące się. Ono będzie miało konsystencję taką, że bierzemy go do ręki, nie klei się do ręki. Także no jest to ekstremalnie skomplikowana potrawa pizza. To się wydaje, że to jest proste, ale to jest bardzo skomplikowana potrawa i naprawdę bardzo trudno jest zrobić taką pizzę napolitańską w domu. To się wydaje, że jest to prosta rzecz, natomiast to nie jest prosta rzecz. Jest to skomplikowana rzecz, dlatego polecam właśnie zacząć, jeżeli ktoś zaczyna zabawę z pizzą, właśnie teraz są świetnie dostępne te pinsy. To, co tu już wcześniej pokazywałem, to jest fajny produkt, to jest produkt naprawdę dobrej jakości. No i można sobie coś takiego kupić i wtedy odchodzi nam właśnie ten problem, że te ciasto nam nie będzie wychodziło, że jakiś zakalec nam wyjdzie albo po prostu będzie słabe te ciasto, tak? Nie będzie takie jak należy. Tu jest naprawdę niezłe jest to ciasto, jest naprawdę dobre. Jak sobie zrobicie tą pizzę, spróbujecie, to sami zobaczycie, jaka ona będzie przepyszna po prostu. No dobrze, piekarnik nagrzany do 55 stopni na 30 minut. Wstawiamy nasze mozzarelle. No i to powiedzmy, no, jak się ten piekarnik nagrzeje, wygrzeje, no to po prostu potem trzeba to wyłączyć, bo to nie chodzi o to, żeby to piec, to po prostu tylko w tym cieple musi postać, żeby po prostu puściło wodę. No a potem zobaczymy, jak to wygląda. Jak to u mnie wygląda już jak po tych 30 minutach stania w tych 50 paru, 60 stopniach ta mozzarella wygląda i co dalej się z nią robi. No dobrze, wyjęliśmy mozzarellę z piekarnika. Tak mozzarella powinna wyglądać. Czyli ten cały płyn puściła nam mozzarella. Sos trzeba schłodzić, on nie powinien być gorący, jak go kładziemy na ciasto, czyli no, najlepiej go sobie zrobić, ten sos jest dzień wcześniej. Lepiej sobie to widać, on jest zagęszczony. Zredukował nam się ten sos. I tu żadna nam oliwa nie pływa na wierzchu, to wszystko się pięknie nam przegryzło. Pięknie nam się to wszystko przegryzło. Ta oliwa z tym sosem pomidorowym to jest jedna konsystencja. To pięknie pachnie. Naprawdę warto, spróbujcie zrobić coś takiego i najlepiej żadnego kroku tutaj, który pokazywałem, nie pomijać. Sosik ma taką konsystencję. Tutaj mamy mozzarellę. No i co? Odlewamy sobie teraz tą mozzarellę. No i teraz to już jest chwila, moment zrobienia takiej pizzy. Także widzicie, to jest proste, tak? Ja mówiłem, że to będzie bardzo prosty przepis na pizzę. Natomiast nawet w takim ultra prostym przepisie na pizzę są pewne kroki. I jest tutaj procedura, której nie można pominąć, bo jeżeli byśmy tutaj pominęli te rzeczy, właśnie w zrobieniu sosu, nie wiem, dalibyśmy ketchup na tą pizzę, no to w ogóle kompletnie to będzie miało dziwny smak, nie jak pizza taka z włoskiej restauracji. Tak samo jak sobie takiej mozzarelli nie zredukujemy sobie tego płynu, nie spowodujemy, że ten ser puści ten płyn, no to też nam taka pizza nie wyjdzie. To wszystko pójdzie na ciasto w piekarniku.
ta mozzarella puści ten płyn w piekarniku, pójdzie to na ciasto, ciasto to wchłonie, ciasto nie będzie chrupiące. No mówię, nawet w dobrych restauracjach czasami idą na łatwiznę, nie wiem, nie przewidzą, no bo to jest ciężko, tak, przewidzieć, czy będzie tyle klientów, czy będzie tyle i właśnie, nie wiem, nawet ciasto może być dobrze zrobione, w teorii ono powinno być chrupkie, a ono po prostu nie będzie chrupkie, bo kulka mozzarelli prosto wyjęta z lodówki będzie poszarpana, pokrojona i rzucona na ciasto, ona puści płyn, ciasto to wchłonie i ciasto będzie gumolitem po prostu, no taki gumolit będzie gumowate, takie kapciowate będzie to ciasto zamiast być chrupiące. No, także słuchajcie, robimy pizzę, ja już grzeję piekarnik trzeba sobie wcześniej nagrzać i dobrze jest właśnie sobie wcześniej włączyć ten piekarnik, nagrzewanie piekarnika i to tu nie potrzeba nie wiadomo jakiego piekarnika. Ja też mam łopatę profesjonalną taką do pizzania, nie będę wkładał dzisiaj tego ciasta, znaczy tej pizzy łopatą. Ja to po prostu zrobię w taki prosty sposób, żeby każdy mógł zobaczyć, że można to zrobić nie mając żadnego specjalnego wyposażenia, po prostu z deski. Mam deskę taką większą trochę do krojenia warzyw czy to mięsa i sobie ułożę sobie te ciasto na tej desce i potem na tej desce będę sobie tutaj dokładał te składniki i z takiej dużej, zwykłej deski po prostu wrzucę sobie tą pizzę do piekarnika, także będzie można to zobaczyć, że każdy może to zrobić nie mając żadnego specjalnego wyposażenia. No dobra, to przełączam się na drugą kamerę i lecimy dalej. Ok, piekarnik nam się nagrzał. Teraz przechodzimy do właściwego procesu robienia pizzy. I to jest to, co ja powiedziałem w tym poprzednim filmie, że zrobienie tej pizzy zajmuje 10 minut. Natomiast, żeby to zajęło nam 10 minut, no to dobrze by było sobie wcześniej właśnie, najlepiej to dzień wcześniej, ten sos właśnie jest wtedy najlepszy, on będzie miał najfajniejszą konsystencję, te smaki się pięknie przegryzą. To właśnie oliwy z oliwek z tą passatą pomidorową, czyli najlepiej sobie po prostu wrzucić to do garnka dzień wcześniej, tą godzinkę niech to się popyrla, niech to się troszeczkę właśnie zredukuje. I sobie wstawiamy to do lodówki na noc. Przepiękny smak, zapach. No ja teraz czuję, ten sos ma tak fenomenalny zapach. Spróbujcie naprawdę. Zróbcie to tak jak ja tutaj pokazałem. To jest ultra proste. Tu naprawdę nie trzeba mieć żadnych umiejętności. Ten drugi krok, czyli że to trzeba chwilę wcześniej, to jest to, co tutaj właśnie widzieliśmy, że trzeba zredukować, to znaczy po prostu, żeby ta mozzarella puściła tą całą wodę, ten płyn. Odlać to. I teraz właśnie, co jest jeszcze ważne. Musimy, i to też, słuchajcie, trzeba zrobić. No tak jak widzicie, pizza to jest skomplikowane danie. Trzeba tą mozzarellę odcisnąć. Też naprawdę warto nie pomijać tego kroku. Zależy nam na tym, żeby ta mozzarella nie puściła tej wody na ciasto w piekarniku, żeby ono było pyszne, chrupiące. Także odciskamy sobie tą mozzarellę. Tu już tego płynu jest naprawdę niewiele. No, natomiast jeszcze troszeczkę jest. Sobie tutaj bierzemy, odciskamy tą mozzarellę. Widać, jeszcze troszeczkę idzie. Wszystko to poszłoby nam na ciasto, no i ciasto byłoby mokre, byłoby gumolitem. Dobra. Jest to naprawdę ultra prosta wersja pizzy, ale pizzy takiej po prostu smakowo restauracyjnej. Także warto się przyłożyć do tego. Oczywiście można zrobić pizzę jeszcze prościej, wyjąc wszystko z lodówki, od razu wrzucić na ciasto, na jakiś prosty blat, ale to nie będzie to tak smakowała jak ta pizza po prostu, którą my tutaj teraz robimy. Ok, mamy mozzarellę odciśniętą. Ja już sobie otworzyłem ciasto. Bierzemy to ciasto i widać fajnie upieczone. Kładę na desce, chociaż mam łopatę, mógłbym to na łopacie robić, ale zrobimy to właśnie bez użycia żadnych specjalistycznych przyrządów. I jak to teraz wygląda?
Zaczynamy od sosu. Więc tak, ta łyżka mi niepotrzebna, co ja robię. Nakładamy sosik na ciasto. Jeszcze właśnie tak jak mówiłem, pokażę też będzie film, jak zrobić taką ultra profesjonalną pizzę włoską neapolitańską, ale też pokażę, jak zrobić taką bardziej zaawansowaną, gdzie sami robimy ciasto, ale nie mając pieca, nie mając jakichś specjalistycznych przyrządów, tylko właśnie robiąc to w piekarniku, to też zrobimy taką pizzę, czyli zaczynamy od najprostszej i będziemy szli w górę z poziomem trudności. I teraz co? Bierzemy sobie pędzelek, ja mam silikonowy pędzelek i sobie to ciasto rozsmarowujemy. Ważne, żeby tutaj brzegi dokładnie też wysmarować, że jak się tutaj to właśnie będzie potem podpiekało w piekarniku, to żeby one fajnie nam się zrumieniły, żeby ten sosik, który zrobiliśmy, był tutaj ładnie wszędzie. Że sobie smarujemy sosikiem pomidorowym. Ależ to pachnie ten sos. Naprawdę, musicie spróbować tego. Jak to fajnie te smaki, te zapachy teraz tutaj się unoszą. Szkółki smakowe mi pracują. Tak, tutaj jeszcze sobie rozprowadzimy troszeczkę nadmiar tego sosu. No, można więcej, można mniej. Ja tak ciut zawsze, ciut daję troszeczkę więcej tego sosu. O, tak jak tutaj widać. Dobra. Mamy sos. Teraz dajemy paprykę wędzoną. To też jest bardzo ważne. To bardzo fajnie podbija smak pizzy. Właśnie można aromat jakiś wędzarniczy. Natomiast aromat wędzarniczy jest dosyć ciężko dostać. Natomiast taka papryka słodka wędzona nie jest trudno dostać. Naprawdę podbicie smaku jest bardzo duże. Także no jeżeli będziecie próbowali to zrobić, to spróbujcie wszystko dokładnie tak samo, jak ja tutaj pokazuję, zrobić, bo wtedy poczujecie ten smak naprawdę prawdziwej pizzy, takiej jak w restauracji jest serwowana. Tak, tu nie żałujemy tej papryki. Nie żałujemy tej papryki tutaj na tą pizzę. Dobra. Kolejna rzecz. Mamy paprykę. Teraz dajemy przyprawę do pizzy. Dlatego ja nie solę sosu, nie solę pizzy, nie solimy, bo słuchajcie, przyprawy, one też te takie gotowe właśnie jak ta przyprawa do pizzy, tam jest sól, jest dużo tej soli. Takie salami, ono też ma sól, więc jest, no chyba, że ktoś naprawdę dużo soli, no to wtedy może sobie tam gdzieś tam dodatkowo posolić, ale to wtedy wiecie co ja polecam? Jeżeli dla Was jest za mało słone, to jakimś serem pecorino sobie można potem taką wyjętą z piekarnika, czy parmezanem na przykład posypać i to też będzie fajne podbicie smaku jeszcze. Dobra, nie za dużo, tak, bo to tylko chodzi o to, żeby troszeczkę ten smak podbić. No i teraz tak, dajemy salami. Składamy salami, ponieważ ciasto jest grube, no to te salami też w miarę tutaj układamy tak gęsto dosyć. Jakby było ciasto cienkie, jak w pizzy neapolitańskiej, no to wtedy zdecydowanie byśmy mniej tutaj tego dawali. Natomiast w przypadku takiej pinsy rzymskiej, no to tutaj dajemy w miarę gęsto tego salami. No, żeby samego ciasta nie jeść, tylko żeby też były jakieś inne smaki. Jak widać, jedna paczka to nie jest wcale dużo. Będziemy musieli się tutaj wspomóc. Damy Milano.
Tylko że te Milano trzeba przekroić na pół. Jeszcze tutaj z jednej damy. No jeszcze tu z pół damy. Te włoskie salami właśnie tutaj tak cieniutko są skrojone. I ser. I teraz rozkładamy ser. Piekarnik już jest dobrze nagrzany. Gdy będziecie kłaść warzywa jakieś, to słuchajcie, warzywa nie kładziemy pod serem, dlatego że to się wszystko zapiecze, puszczą wodę te warzywa kładziemy na wierzchu. Czyli tak jak ja teraz położyłem, jest mięso, jest salami, na to ser i na to idą nam warzywa. Nie dajemy warzyw pod ser, bo to jest błąd, jak się daje warzywa pod ser. Znaczy błąd w sensie taki, że to nie chodzi o zasady, że są takie zasady, tylko po prostu chodzi o to, że pod serem to się wszystko ugotuje, te warzywa się zagotują, ser się rozpuści, one się zaczną tam gotować i puszczać wodę, a tak to po prostu pójdzie gorące ciepło z piekarnika i one się po prostu podpieką te warzywa, a nie ugotują po prostu. To też jest ważne, także widzicie, pizza to jest bardzo trudne i skomplikowane danie. Bo jest wiele takich właśnie niuansów, które trzeba wiedzieć i rozumieć w ogóle, z czego to wynika, bo ktoś pomyśli, ja tam sobie dam tak, bo mi jest tak wygodniej, po prostu przykryję to serem i wiecie, i to ktoś pomyśli, że a co ja tam będę robił tak czy tak, bo ktoś tam gdzieś tam napisał w internecie, że tak trzeba. No ale właśnie to z czegoś wynika, no to właśnie wynika z tego, że nie chcemy mieć tego płynu na pizzy, nie chcemy, żeby to ciasto nasiąknęło płynem. Mówię, nawet ja widziałem naprawdę dobre restauracje z jakichś rankingów dobrych restauracji, gdzie są naprawdę wybitni szefowie kuchni. I potem się idzie do takiej restauracji, do takiej pizzerii, zamawia się pizzę i ta pizza jest kiepska, jest naprawdę słaba, jest przesiąknięta wodą, jest gumolitem ciasto po prostu. Bo dlaczego? No bo po prostu ktoś na szybko, to tamto, nie wiem, przyszło więcej gości i tak dalej. Pizza jest to skomplikowane, naprawdę skomplikowane danie, trudne w przygotowaniu, że było takie naprawdę dobre. Mamy naszą pizzę gotową. Wkładamy do piekarnika. No dobra, piekarnik mamy nagrzany do 200 stopni. Taką łopatkę mam. Prosty, zwykły przyrząd, jakieś szczypce. To jest dlatego, że ona może nie chcieć zjechać. Tu właśnie ja sobie ją podsunę bardziej do brzegu z tej strony. Ona może nie chcieć zjechać z tej deski, no i wtedy trzeba będzie jej po prostu pomóc tej pizzy odrobinę. No i zobaczmy, jak to nam wyjdzie teraz. Mamy nasz piekarnik i zsuwamy pizzę. O, pięknie nam zjeżdża. No i upiekła się 9 minut. W moim piekarniku 9 minut to zajęło. Tak wygląda pizza. Tak wygląda pizza po 9 minutach pieczenia. Wiecie, każdy piekarnik jest troszeczkę inny. Ta mozzarella na górze, ona nie może być za mocno spieczona. Zapomniałem powiedzieć, że pieczemy na termobiegu. Natomiast no właśnie to ciasto troszeczkę musi się przyrumienić. Ono będzie fajne, jak ono będzie takie właśnie leciutko przypieczone, lekko chrupiące. Także tak to mniej więcej powinno wyglądać i otrzymacie właśnie przepyszną pizzę, taką rzymską. Tak to wygląda w moim przypadku.
Wyjmujemy. Wyjąłem pizzę z pieca. Musiałem niestety kamerę wyłączyć, bo ciężko byłoby filmować i wyjmować. Tak to wygląda po upieczeniu. I zobaczcie, teraz posłuchajcie tego. Słyszycie? Chrupnięcie. Jak to chrupie? Chrup, chrup, chrup jest. Ciasto chrupie pięknie. Jest chrup, chrup i właśnie o to nam chodzi. Tu jest więcej ciasta. To nie jest gumolit. To nie jest gumowate ciasto. To jest... Ale zapach jest po prostu naprawdę... Jest chrupnięcie. Słuchajcie. Słyszycie? Chrup, chrup, chrup. Taki efekt uzyskamy no właśnie dzięki temu, co mówiłem. Trzeba zredukować sos. Trzeba go zredukować, żeby on był gęściejszy, żeby był gęsty, żeby mniej tej wody było. I wtedy kładziemy sos na pizzę, możemy go mniej położyć, a smak będzie intensywniejszy. No i redukujemy też mozzarellę. To jest absolutnie bardzo ważny krok. Bez tego w ogóle no, nie wyjdzie nam taka pizza. Nie wyjdzie nam, po prostu te ciasto to wszystko będzie zalane wodą. Ta cała woda, którą ja odlałem, przecież to pół miski wody było, którą ja odlałem z tych 3 talerzy mozzarelli, to wszystko by tutaj poszło nam w ciasto. I tu po prostu też na środku tej pizzy w ogóle, o, tu gdzie jest wszystko chrup, 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 wszystko chrupiące, a jednocześnie mięciutkie. W środku te ciasto, ono jest miękutkie, jest puszyste, na zewnątrz będzie chrupiące. Zobaczcie, jakie fajne zrumienienie tutaj tego ciasta jest. No to jest po prostu, nie no wiecie, coś takiego, tak prostym sposobem, naprawdę spróbujcie. Zachęcam, szczególnie męską część widowni. Zaskoczcie swoje panie, swoje dzieci, znajomych też, jak jakieś imprezy na przykład robicie. Słuchajcie, no zrobienie tego, wystarczy ten dzień wcześniej ten sos sobie zrobić, a potem to jest wszystko tak szybko się robi i prosto. Ja po prostu że nie mogę się, słuchajcie, powstrzymać, bo ten zapach, który się unosi z tej pizzy, ten aromat, to jest naprawdę, to jest pizza na poziomie pizzy z bardzo, bardzo dobrej restauracji, a tak jak widzieliście, to jest wszystko ultra proste, no natomiast jak powiedziałem, pizza nie jest prostym daniem. To nie jest danie na zasadzie, że tak jak kanapkę robimy, że wyjmiemy coś szybko z lodówki, po prostu pokroimy, sklecimy i jest pizza. Nawet w takiej najprostszej, to jest absolutnie najprostsza pizza, jaką widz może sobie zrobić w domu. Nie ma nic prostszego. No oczywiście, można jeszcze prościej, ale to już ja bym tego wtedy nie nazywał pizzą. Jeżeli mówimy o pizzy właśnie włoskiej, tak jak tutaj zrobiliśmy pizzę rzymską, no to jest najprostsze, absolutnie najprostsze, co można zrobić w domu i to naprawdę każdy, mający 2 lewe ręce, no tylko potrzeba odrobinę cierpliwości, bo trzeba ten sos troszeczkę wcześniej sobie przygotować, trzeba tą mozzarellę troszeczkę wygrzać delikatnie w piekarniku i właśnie, żeby ona puściła tą wodę. Natomiast to jest wszystko naprawdę proste, można to sobie zrobić spokojnie w domu, z prostych, niedrogich składników dostępnych dla każdego, każdy z Was może sobie pójść do Biedronki i kupić. No i macie naprawdę pizzę poziomu restauracyjnego. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest po prostu, to się rozpływa w ustach. To jest przepyszna pizza. Za chwilę zrobię też jeszcze dla siebie pizzę. Też tutaj nagramy. Dam warzywa, na wierzch też to upieczemy. Wspaniała, przepyszna. Spróbujcie, zróbcie. Kto zrobi? Napiszcie komentarz. Napiszcie komentarz, z jakiego miasta, z jakiego kraju jesteście, bo też nie tylko z Polski nas tutaj widz ogląda. Ja tutaj napisy postaram się, jak będę miał czas, zrobić do tego filmu, żeby były dostępne. Także napiszcie, z jakiego kraju, z jakiego miasta nas oglądacie. Będzie nam bardzo miło.
No i napiszcie, czy zrobiliście taką pizzę, czy Wam wyszła, czy Wam smakowała, czy jest dobra, czy uważacie, że to jest fajna rzecz, zrobić sobie taką pizzę. No i będę więcej wrzucał. Będę się starał właśnie, bo lubię gotować. Czasami raz na jakiś czas, jak będzie jakiś weekend, tak jak dzisiaj właśnie, warto w weekend coś takiego robić, jak ma się chwilę czasu, gdzie nic nas nie goni, to będę się starał czasami właśnie jakiś taki prosty, ale fajny produkt, fajną rzecz, którą można ugotować, przepyszną, będę się starał właśnie tutaj czasami wrzucić na kanał, żebyście mogli sobie też coś fajnego ugotować i zachęcam szczególnie właśnie tą męską część widowni, szczególnie, że jak przeglądałem ostatnio statystyki, to jest większa część widowni jest męskiej tutaj u nas na kanale niż damskiej. Tak mniej więcej proporcje są takie 70% do 30%. Także tutaj panowie do dzieła i piszemy w komentarzach, czy się udało, czy smakowało. No to robimy drugą. Robimy drugą, czyli tak jak poprzednio. Nakładamy sosik. Teraz pędzlem rozprowadzamy, dbając o to, żeby te brzegi, tutaj, żeby porządnie brzegi były wysmarowane. Niedługo planujemy live'a zrobić też na kanale, takiego Q&A, questions and answers, czyli będziecie mogli pytania zadawać, na przykład skąd w ogóle pomysł się zrodził, żeby taki kanał założyć, po co, dlaczego, na przykład, albo jakieś inne pytania, które będziecie chcieli zadać. Dobra. No dobrze, mamy w miarę posmarowane, dobrze. Jeszcze może troszeczkę damy tutaj tego sosu. Drobinkę. Ok. I teraz analogicznie. Papryka wędzona. Tej papryki nie żałujemy. To jest bardzo fajne podbicie smaku, tylko też trzeba zadbać o to, żeby ona była tak opruszona w miarę, żeby nie było takich koncentracji jakichś spotów, że jest dużo w jednym miejscu bardzo. Bo ona ma dosyć fajny, intensywny smak. Dobra. Mamy to. Teraz sprawę na pizzę. Można same oregano, no tak, to jest taka, mówię, ja tutaj pokazuję taką najprostszą, tu się można naprawdę doktoryzować, jeżeli chodzi o pizzę. Oczywiście z mieszanek jak najbardziej wskazane by było nie korzystać, natomiast ja pokazuję najprostszą wersję, najprostszy wariant, taki po prostu najprostszy dla kogoś, kto pierwszy raz na przykład w życiu pizzę robi. Gwarantuję, że każdy, kto tylko odrobinę czasu poświęci, może sobie spokojnie taką pizzę w domu zrobić i na pewno mu ona wyjdzie. Tylko trzeba na spokojnie sobie to obejrzeć, te wszystkie kroki po kolei i cierpliwie to wszystko tutaj zrobić tak, jak jest pokazane na filmie. Ok. Dajemy sobie teraz salami, spianata, ja uwielbiam spianatę. Spianata ma taki bardzo fajny, pikantny smak. No, może tak zrobimy, żeby ta spianata była na całej pizzy rozłożona. Tu i o tak damy. Też można prosciutto. My kiedyś mieliśmy fazę dużą na prosciutto, na pizzę, szynkę prosciutto.
A, właśnie, jeżeli byście dawali surową szynkę prosciutto, bo jest ta gotowana, jest ta surowa, no to absolutnie nie pieczemy surowej szynki prosciutto w piecu, tylko po prostu po wyjęciu pizzy z pieca, znaczy z piekarnika, tak, bo nie z pieca, ale to tutaj w piekarniku robimy, dopiero wtedy dajemy tą surową szynkę prosciutto, czy jakąkolwiek inną surową. Tych surowych szynek nie pieczemy, bo to po prostu to nie wyjdzie, to nie będzie dobre, to nie będzie smakowało. No to sobie z pianaty damy dużo. Dobra, jeszcze tu jeden plaster damy tej z pianaty. Wydaje mi się, że chyba jest ok. Dobra, jest git. Ser. No, zobaczcie ile płynu ta mozzarella, to 2 mozzarelle tyle, znaczy nie, przepraszam, to więcej dodałem, też z tych mozzarelli. I to samo robimy, czyli odciskamy mozzarellę. Jeżeli chodzi o pieczenie, to tak jak powiedziałem, zapomniałem to wcześniej powiedzieć, na termobiegu pieczemy. Ja robię tak, że na 200 stopniach zaczynam piec. No wiecie, każdy piekarnik inaczej grzeje. Ten grzeje dosyć mocno mój, więc oj, wpadło nam coś. Ja zaczynam na 200 stopniach, natomiast tak mniej więcej około połowy pieczenia obserwuję, jak to się podpieka. No i tak mniej więcej około połowy procesu pieczenia, czyli tak mniej więcej po 4 minucie, bo na 9 minut tutaj właśnie ustawiłem timer. Po 4, po 5 minucie tak mniej więcej podkręcam temperaturę na 220 stopni, bo w przypadku tego mojego piekarnika, jakbym dał na 220, chociaż tutaj na przykład na tym opakowaniu jest napisane, że w ogóle w 250 trzeba to piec. No ale wiecie, to właśnie tak to jest, że jak się tak robi literalnie, jak gdzieś tam coś jest napisane, to potem coś nie wyjdzie. Tu pizza, tak jak mówiłem, jest skomplikowanym daniem, trzeba to obserwować, trzeba patrzeć, co się dzieje, czy się mozzarella za bardzo nie rumieni na wierzchu, czy nam się ciasto za mocno nie przypieka, czy nie za słabo z kolei się podpieka. Oczekujemy takiego wyniku, jak ja pokazałem właśnie wcześniej. Tak to powinno wyglądać po upieczeniu. Czyli musicie obserwować i albo podnosić, albo obniżać temperaturę w zależności od tego, jaki macie piekarnik. Czy on mocniej dopieka, czy mniej. Bo często te piekarniki, to co się wyświetla, ta temperatura, to no, wiecie, rozbieżności są duże. Termostat nie zawsze trzyma tak jak należy. No i nie wiem, macie ustawione na 200, a będzie 170. Ja sprawdzałem, mam takie termometry laserowe, bo też kiedyś mieliśmy inny piekarnik. No to bywało tak, że miałem ustawione właśnie 200 stopni, a w środku było 170. A coś tam się potem w tym termostacie przeregulowało znowu w drugą stronę. Miałem ustawione 200, a było 230 czy 240, literalnie, naprawdę. Bo coś robiłem rzeczy tak samo i patrzę, mówię, co mi się tu pali nagle. I zacząłem mierzyć, no i też dlatego wymieniliśmy ten piekarnik, bo tam się kompletnie termostat rozregulował, w ogóle się zepsuł po iluś tam latach. No właśnie dlatego, wiecie, dlatego to trzeba patrzeć, obserwować. Nie mówię, że trzeba mierzyć jakimiś tam termometrami, bo tak powiedziałem, robimy pizzę bez żadnych specjalnych przyrządów, sprzętów. No ale wystarczy zerkać, no jak się coś za mocno podpieka, to trzeba skręcać temperaturę o 20-30 stopni w dół. A jak się nie dopieka, no to trzeba podnosić temperaturę. Efekt powinniśmy mieć taki, jak ja pokazywałem właśnie przed chwilą na filmie. Po upieczeniu. Właśnie u nas w domu to jest tak, że właśnie weekend, tak jak dzisiaj, no to jest czas, kiedy
kiedy ja wchodzę, lubię wejść do kuchni, lubię coś ugotować. Ale nie zawsze, nie każdy weekend oczywiście. Teraz dzieciaki wróciliśmy z Kenii niedawno, dzieciaki dawno tej pizzy nie jadły. Więc, a ponieważ nie mam czasu za bardzo, bo jakieś tam są jeszcze inne obowiązki, no to nie mam czasu takiej neapolitańskiej zrobić, no to taką robię też i też smakuje, jest fajnie. Oj, teraz tak, cebulkę dajemy, też fajnie, bo ja lubię takie podbicie smaku jest. A czemu w piórka, a nie w kostkę pokleiłem? No i to słuchajcie, to jest znowu cenna wiedza, jeżeli chodzi o pizzę. No dlatego, że gdyby była w kostkę pokrojona i bym zsuwał ją, no tutaj akurat zsuwanie to jest proste, no, zrzucić pizzę z łopaty na przykład do takiego pieca profesjonalnego, no to jest zupełnie jeszcze coś innego, to będziemy o tym rozmawiać i będę pokazywał na jakimś filmie. Po prostu taka cebula pokrojona w piórka, ona nie spadnie mi, nie zleci, tak jak w kostkę by pokrojona by się stoczyła, sturlałaby się, stąd też właśnie dlatego tak jest pokrojona cebula. Teraz tutaj pomidorki damy. Puszczą nam wodę wtedy. Też za dużo składników nie ma co dawać na pizzę. Akurat w przypadku takiej to nie ma aż takiego dużego znaczenia, ale jak taką neapolitańską będziemy robili, to tam ma gigantyczne znaczenie właśnie, że tych składników jest mało, ale to też jak będziemy robić, to poopowiadam wtedy, dlaczego to ma takie duże znaczenie. No dobra, mamy. Wkładamy do pieca. A tak wygląda, słuchajcie, po włożeniu do pieca. Znaczy do piekarnika. Już z przyzwyczajenia mówię piec. Dobra, zamykamy. Właśnie nie zrobię w końcu. No i tak wygląda po upieczeniu. No, słuchajcie, zapach jest po prostu obłędny. Po prostu obłędny zapach. Ja lubię taką troszeczkę mocniej przypieczoną, więc dałem wyższą temperaturę sobie i sobie ją troszeczkę podpiekłem tak mocniej, bo też te warzywa chciałem, żeby się tak fajnie tutaj właśnie, o tak jak widać, żeby się troszeczkę, kurczę, nie no, słuchajcie, szkoda, że YouTube nie przekazuje zapachów. Zapach jest no, nieziemski, jest fenomenalny. Polecam naprawdę, szczególnie, że jest to tak proste danie w zrobieniu w domu. A za chwilę jeszcze pokażę coś prostszego. Jeszcze wpadłem na taki pomysł, bo miałem jeszcze jedną pinsę. Kajak nasz lubi coś takiego. Zrobię taką à la focaccię na tym cieście. To jest tylko to ciasto, ta pinsa i tylko oliwa z oliwek. I to też jest przepyszne. Jak się dobrą oliwę z oliwek, jakąś fajną da na przykład właśnie z jednego gatunku oliwek i ta oliwa ma taki fajny, wyrazisty smak, to jak damy właśnie tą oliwę na to ciasto, zaraz pokażę jak to zrobić, no to już jest naprawdę proste. To już nie wymaga absolutnie niczego. Po prostu wyjmujemy ciasto, tą pinsę, smarujemy oliwą, wrzucamy do piekarnika i po kilku minutach mamy przepyszną focaccię. Pizzę, słuchajcie, kroimy jak wystygnie. Ona nie może być gorąca. Nie kroimy pizzy od razu po wyjęciu z piekarnika. Dajemy jej trochę czas na ostygnięcie. W jakichś 5, 6, 7 minutach kroimy taką pizzę. Dopiero wtedy. A tutaj mamy pizzerkę już pokrojoną. Takie fajne trójkąciki. Chłopaki się zaraz będą zajadać. Zapomniałem tego nagrać jak kroiłem. Tylko tak mówię, musi być trochę wystygnięta, no i fajnie do tego zdać taką świeżą bazylię. Krzaczek bazylii w toniczce warto mieć właśnie w takiej pizzy pysznej.